Wracam, bo obawiam się, że jestem blisko jakiejś górki. Ja dokładnie określiłem punkt, do którego chcę dolecieć, ponieważ tutaj teren jest niestety, ale górzysty. Wykonamy test zasięgu drona DJI Mini 3 w wersji Pro. Jesteśmy w Hiszpanii na południu. Tutaj znalazłem taki teren, który jest w miarę płaski, ponieważ tutaj jednak teren jest dosyć górzysty, pagórkowaty i trudno wykonać taki lot na długą odległość, ponieważ mamy przeszkody. Też nie chcę latać blisko plaży, ponieważ okazuje się, że mewy bardzo nie lubią się z dronami i jeżeli widzą takiego drona, to natychmiast nad nim zaczynają latać i wydają jakieś straszne dźwięki. W związku z tym trzeba było znaleźć takie miejsce, które jest w miarę, no może nie tak blisko morza, tak? Tutaj mamy takie miejsce, które nie jest tak blisko morza, a ma parę kilometrów takiego terenu, właściwie pustkowia, nad którym można spokojnie lecieć. No ale niestety tutaj górki też się zaczynają. Jeżeli sobie popatrzymy na ten teren, to tutaj będzie nasz punkt startowy. Tu jest takie fajne miejsce za drzewkiem, który można sobie usiąść i stąd ruszać. Potem ten teren się lekko obniża i można lecieć w zasadzie w dwóch kierunkach. Ja już wykonałem tutaj takie testowe loty, niestety na niezbyt dalekie odległości. Zobaczymy, jak daleko mi się uda polecieć tym razem. Poleciałem tutaj w tym kierunku i doleciałem mniej więcej do tego miejsca i poleciałem w tym kierunku i doleciałem na odległość około kilometra, 1100 metrów i dron niestety zawrócił. No, zobaczymy, jak mi się daleko uda dolecieć. Ja polecę w tym kierunku tak daleko, jak się da. Tutaj wydaje się, że jest większa przestrzeń, którą można lecieć. I zrobimy sobie wizualizację tego, jeżeli będę chciał z tego miejsca, będę chciał dojść tak naprawdę pieszo do, powiedzmy, tego miejsca. I to jest pieszo, no to widzę, że ten teren jest tą drogą tutaj, tak? Tą wyznaczoną drogą, czyli ja polecę oczywiście prosto, tak? Mniej więcej prosto, więc no i ten teren jest tutaj, jak widzimy, on się lekko wznosi, czyli najpierw idę w dół, ale nad tym tutaj przelecę sobie spokojnie, potem ten teren wznosi się, tak? Tutaj opada, tu się wznosi, potem się lekko wznosi. Czyli muszę lecieć na wysokości no przynajmniej 80, może 100 metrów, tak? Bo między tym punktem a tym punktem mam 37 metrów różnicy. Czyli schodzę o 28, no tak, ale ja nie zejdę, bo gdybym szedł pieszo, to tak. Natomiast tutaj tym dronem sobie polecę na wysokości, powiedzmy, nie wiem, 80, 90 czy może nawet 100 metrów i powinienem tutaj nie mieć po drodze żadnych przeszkód. Jaka jest to odległość? Pieszo to jest tam 7 km, a w linii prostej odtąd, powiedzmy, dotąd. Tutaj już jest linia wysokiego napięcia, też muszę uważać. Dotąd to jest 3,8 km. Bardzo wątpię, żeby mi się tak daleko udało dolecieć. Jeżeli bym leciał jeszcze dalej, no tu już mamy 4 km. Tu się zaczyna jakaś miejscowość. Ale powiedzmy, że to musiałbym bardzo dobrze ten kierunek wyznaczyć, żeby lecieć dokładnie po tej tutaj trajektorii. W tym dokładnie kierunku. Jak wygląda ten teren? Tutaj są jakieś nieużytki, potem zaczynają się jakieś sady, pola i tu mamy drogę. Jeżeli byśmy zobaczyli sobie widok z tej drogi, no to wygląda mniej więcej tak. To jest tak w miarę tutaj płasko i jeżeli ja będę prawdopodobnie leciał
Z którego kierunku? Aha, tutaj jest linia wysokiego napięcia, muszę na to uważać. Ja będę leciał stąd, tak? Czyli tak, tu jeszcze mam jakąś drogę. Pierwszy punkt orientacyjny to jest to są te ruiny. Ja nad tym leciałem kiedyś. Nad tym leciałem i będę leciał dokładnie, powiedzmy tutaj stąd. Tu z tego miejsca, gdzie tutaj chyba jestem. Tu stąd będę leciał. Tak, potem się ten teren obniża, potem mam ten taki gaj oliwny, potem mam ten kanał, potem mam te ruiny. Tu powinienem gdzieś znaczy dolecieć teoretycznie powinienem gdzieś tutaj dolecieć. Jeżeli spojrzę w tą stronę, to powinienem patrzeć tam, skąd przylecę, ale tu właśnie jest, o dziwo, ta linia wysokiego napięcia, która biegnie wzdłuż drogi. Nie chciałbym się z nią spotkać. I to bardzo bym się nie chciał z nią spotkać. O, jest, faktycznie. Tu. To jest tutaj. To jest dokładnie ten. Czyli jeżeli ja bym chciał dolecieć tu, to niestety nad tą linią będę musiał lecieć. A ile mam do tej linii jeszcze? Sprawdźmy. Stąd będę leciał. Stąd. I ta linia jest gdzieś tutaj. Dokładnie tutaj. To będę miał... No, to jest też 3 km. To jest też 3 km. Tylko troszeczkę ja leciałem w innym kierunku, bo ja leciałem tu. Pojechałem w teren na rekonesans rowerem i zobaczyłem dokładnie, jak to wygląda, i wydaje się, że najlepszą opcją to będzie jednak nie przekraczanie tej linii wysokiego napięcia. Może się to uda zrobić, to jest ponad 3 km. Zaraz zobaczymy dokładnie, w którym to jest miejscu. Ten gaj oliwny w sumie też bardzo fajnie wygląda, nawet tutaj z roweru. Z góry fajnie, ale z dołu też fajnie wygląda. No, czyli tutaj, gdzie teraz dojechałem, gdzie jestem dokładnie w tym miejscu, to jest jakieś 3,2 km i wydaje mi się, że dron dalej nie jest w stanie dolecieć. Jeżeli doleci aż tak daleko, to będę absolutnie dumny. Znaczy górzysty, pagórkowaty, to nie jest idealnie płasko, więc ja określiłem tak naprawdę azymut, do którego chcę dolecieć, czyli wyznaczyłem mu linię, po której polecę. Problem polega na tym, że w DJI Mini, przynajmniej w tej wersji oprogramowania, którą tutaj dysponujemy, nie ma możliwości, ustawię aparaturę na normal. Mam normalną aparaturę, która ma anteny w środku. Mini 4 już ma anteny na zewnątrz, co znacznie jak gdyby poprawia jego zasięg. Natomiast tutaj ten zasięg, ja go tutaj już testowałem, to ledwie kilometr poleciałem.
Natomiast ten zasięg, no zobaczymy. Mam takie miejsce, do którego chcę dolecieć, które jest oddalone o jakieś 3 km 200 metrów. Natomiast problem polega na tym, że ja nie mogę mu wyznaczyć tak zwanego azymutu. To znaczy nie mogę mu powiedzieć, że ma dolecieć do określonego... O, dobra, jestem. Włączam mu nagrywanie. Włączam też nagrywanie konsoli. Powinienem lecieć na wysokości jakichś 80 powiedzmy metrów, więc wznoszę się. Ale ja oczywiście tego punktu stąd nie zobaczę. Tam jest mała górka i za tą górkę trzeba będzie dolecieć. Natomiast ja też chcę zobaczyć, jak jestem tu ustawiony na mapie. Ja tą mapę mam zaktualizowaną. Ja tutaj latałem. I gdzie mój dron? A i teraz oczywiście ptaki, ale te ptaki są małe. To też jest miejsce, gdzie tych ptaków tutaj za dużo. Muszę się ustawić dokładnie tam, gdzie chcę lecieć. Dobra, ten kierunek jeszcze nie jest idealny, bo ja chcę dolecieć... Tak, ja chcę dolecieć tutaj, do tego zakrętu, czyli jestem ustawiony jeszcze nie idealnie. Też jeszcze nie jestem ustawiony idealnie. Właśnie tutaj polega problem na tym, że ja nie mogę mu tutaj tego azymutu idealnie wskazać. Chyba teraz ten kierunek jest dobry. Dobra, to lecimy. Gdzie jesteśmy? Już mi zniknąłeś? Aha, jesteś tam, dobra. Muszę mieć jednak okulary. Myślę, że to jest dobry kierunek. Tak. Do tej konsoli są potrzebne okulary. Wszystko jest dobrze. Lecimy, ale musimy lecieć wyżej, bo teren jest tutaj pagórkowaty i tam różnica wysokości to jest jakieś 30 parę metrów, więc ja powinienem lecieć na wysokości około 80, no może 90, dobra, ustawmy mu tu 80. Pytanie, czy ja tutaj naruszam prawo, skoro ja drona już nie widzę. Widzę na mapie, gdzie leci, ale nie widzę drona. Dobrze, że ja mam słońce za sobą. Nie chcę walnąć w tą oczywiście sieć wysokiego napięcia, nie? Która powinna być poniżej, ale przy tej aparaturze, przy tym oprogramowaniu nie można mu ustawić tak zwanego punktu na mapie, czyli takich współrzędnych geograficznych, do którego punktu by on tam doleciał. Tego mu ustawić, z tego co wiem, nie można. 900, 1000 metrów. Ja jestem, no już mam zaledwie 3 kreski. No teraz się troszeczkę poprawiło. Muszę jednak tak trzymać. Tutaj po drodze, z tego co wiem, to nie ma żadnych przeszkód. 1300. Jedyny punkt, który on jakby zapamiętuje, to jest tak zwany home point. Prawda? To jest ten home point. No to już chyba lecę w trochę innym kierunku niż bym chciał. Bo ten kanał zostawiam po prawej stronie. Nie chcę mu teraz zmieniać kierunku. Na tych 80 metrach 1700. Czyli ciekaw jestem, czy da się oszukać na przykład drona w taki sposób, że ja mu ustawiam ten home point, bo to jest jedyny punkt, który on tak naprawdę zapamiętuje, a następnie wywożę go na przykład samochodem. Potrzebuję oczywiście wtedy współpracy drugiej osoby. Aparatura powinna być, no właśnie, gdzie powinna być aparatura? Powinna zostać w tym tak zwanym home poincie, a ja go wywożę
Podjedziemy jeszcze troszkę w górę na wszelki wypadek. No, jesteśmy na 106 metrach. 2100. I wtedy na przykład cisnę mu return to home, czyli powrót do domu i on sam wraca. Dlatego, że on ten punkt ma zapamiętany. Nawet nie wiem, czy jest mu konsola wtedy potrzebna. $2300, tu jest droga. A linia wysokiego napięcia chyba jest po prawej. A, choroba, zbliżam się do linii wysokiego napięcia. Do której się nie chciałem zbliżyć, ale mam ją poniżej, nie? Ja nie wjadę w tą linię. Kurczę, no. Linia wysokiego napięcia jest pode mną. 2700. 2800. No już widzę wyraźnie, że psuje mu się obraz. 2900. Chyba przeleciałem nad tą linią. $3000. No nie wiem, czy tutaj powinien dalej lecieć, bo tu już jest 3100, 3200. $3300. No i teraz już chcę wracać do domu. 3388, czy jeszcze jestem w stanie go tutaj troszkę podciągnąć. 3400, a on zmienił kierunek, nie wiem czemu. Chyba już mu powinienem... Oj, teraz jestem w takim dziwnym miejscu. Ja już się wyżej nie wzniosę, nie? Czy jeszcze jestem w stanie 3500? To jest taki najwyższy punkt. Ale... Chyba go już powinienem zawrócić, bo tutaj jestem na takim miejscu, gdzie 3600. Dobra, wracam. Ale to i tak te 3600 to uważam, że to jest dobry wynik. Bo myślałem, że nie dolecę aż tak daleko. No, tam niestety jest, no tak, dźwig. Widzę po lewej stronie. Teraz musiałbym przejść tak praktycznie na widok. Dobra, dam mu return to home już. On się odwrócił. Ma 3300 metrów, tak? Linia. Dobrze, ale chyba linia jest pode mną. Kurczę. Jak przelecę linię, to już jest dobrze. To już jest ok. Linia wysokiego napięcia chyba została za mną. 3000 metrów. No nie spodziewałem się, że aż tak daleko doleci. Myślałem, że 2 km i to będzie wszystko, ale może tutaj te warunki są wyjątkowe dzisiaj. Warunki są po prostu bardzo dobre i
I byliśmy w stanie osiągnąć 3600 metrów. Dalej nie mogłem lecieć ze względu na górkę. Może by jeszcze poleciał z paręset metrów, może jeszcze z 200-300 metrów by poleciał. No ale to już była naprawdę już 2600 w tej chwili mam ok. No. Jeszcze powinienem popatrzeć sobie na widok tak naprawdę radaru. Na radar powinienem popatrzeć, dlatego że radar jest gdzie jest ten radar? Chyba tutaj, o. No właśnie widzę, tak, teraz leci prosto na mnie. Leci prosto na mnie, tak. Zostało mu 52%, więc jesteśmy bezpieczni. Ten radar to jest fajny widok, tylko też nie można mu ustawić jakby azymutu, nie? Że ja wiem, gdzie jest północ, wiem, jaki jest kąt, pod którym chcę lecieć i wysyłam go dokładnie w to miejsce. No tutaj chyba też przelatuję przez jakieś górki, przez takie najwyższe wzniesienia. Dobra, tu już jest ten zbiornik wody, za chwilkę będzie kanał do nawadniania. To też jest fajna rzecz, ten kanał do nawadniania jest wykuty też w skałach. Teraz widzę, że lecę nad jakimś domem. Tak, to są jakieś zabudowania, jakieś gospodarstwo tutaj chyba jest. 10 metrów na sekundę lecę. Jestem 1,5 kilometra jeszcze. 48%. Myślę, że bez problemu powinienem wrócić. Tylko będę musiał wylądować, no tutaj nie bardzo jest gdzie wylądować, więc będę musiał wylądować na ręce. Ale to mi się udaje. Potrafię, odzyskałem sygnał, muszę to tak trzymać. $1200, no to praktycznie już jesteśmy blisko. To już teraz lecę nad takim obniżeniem, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu. Lecę na słońce, no słońce jest za mną, więc tak naprawdę lecę na słońce. 1000 metrów, no 1000 metrów, tak, azymut jest ok. Przełączę sobie znowu na mapę. Mogę mu przełączyć też, to też jest fajna funkcja, że teraz ja jestem w środku i widzę, dokąd leci dron. Ten H to jest home point, niebieski punkcik to jest aparatura, mogę się przecież oddalić. I teraz widzę, że on leci prosto leci na mnie, tak. Dobrze. Chcę wrócić do mapy, jestem na mapie. Dobrze, widzę teraz 400 ton. Już za chwilkę powinienem go usłyszeć. On się tutaj powinien obniżyć, ale ja muszę mu wyłączyć. Będę musiał mu wyłączyć ten. Jeszcze go nie słyszę. Jak już będzie się obniżał, to ja w ten czas przejmę stery i wylądujemy na ręce. Dobra, jesteśmy 110-106 metrów. No to już jesteśmy bardzo blisko. No praktycznie już powinien być praktycznie nade mną. 20, 16. No, jest nade mną 0. I teraz landing, czyli obniżył się. Jeszcze nie, obrócił się. Najpierw się obrócił i teraz ląduje. Dobrze. Jeszcze. O, jest.
Jest. Dobra, jedź. Bohaterze, sprowadzam cię na ziemię. Tu mogę cię sprowadzić. Ale w sumie wylądowałeś, zobacz. No popatrz, no w idealnym dokładnie to samo miejsce. Nie odsuwaj mi się. Praktycznie wylądował w tym samym miejscu, to może było jakieś 20 cm przesunięte, ale to dokładność jest niezła, muszę powiedzieć. No cóż, przelecieliśmy 3600 metrów, co wydaje się nie jest jakimś wielkim tutaj rekordem, ale problem polegał na tym, że nie mogłem dalej lecieć ze względu na to, że tam się pojawiła górka. Ja wiem, że ta górka jest, tam ten teren się wznosi, ale nie byłem, powiem szczerze, świadom, że aż tak daleko polecę. Wyznaczyłem inny punkt, który znajdował się 3200 metrów ode mnie, ale on był bardziej po prawej stronie. I ja do tego punktu nie doleciałem. Leciałem właśnie na ten inny troszeczkę azymut. I tu się kłania możliwość tego drona, żeby on latał na azymut. On tego nie ma, tak? Żeby on po prostu poleciał tam, gdzie ja chcę, żeby poleciał. A niestety może to jest świadome. Może to jest świadoma funkcjonalność, ponieważ ten dron tak naprawdę powinien być cały czas w zasięgu wzroku. Ja go oczywiście nie miałem w zasięgu wzroku, ponieważ jeżeli jest coś dalej niż, nie wiem, paręset metrów, takie małe, to nie ma szansy, żeby go zobaczyć. Także on w zasięgu wzroku nie był. Już od razu, można powiedzieć, jak tylko się wzniósł na tą wysokość, to już praktycznie przestał być w zasięgu wzroku. Natomiast widziałem na radarze, w którym kierunku leci, i widziałem na mapie, w którym kierunku leci. Ale czy to jest naruszenie, że ja go widzę na radarze i na mapie, czy to jest naruszenie przepisów? To jest dobre pytanie. Tak samo ten pomysł, żeby powiedzmy miał bo jedyny punkt, który on pamięta, to jest ten home. I teraz pytanie, czy ktoś przetestował taką opcję, że wpisujesz mu ten home point, że on sobie go wpisuje tak naprawdę, ale on już jest uruchomiony i teraz przewozisz go. Pytanie, czy jest taka możliwość, żeby go, nie wiem, wyłączyć, albo żeby on był cały czas włączony, ale nie leciał. Wkładasz go do samochodu, wywozisz go na 15 km i potem mu mówisz, wracaj do home point, tak? Wracaj do swojego domu. Czy to jest wykonalne po prostu? Czy to ktoś kiedyś przetestował? Albo czy można go jakoś skrakować, oszukać, żeby on ten punkt sobie zapamiętał i wrócił do tego punktu? Bo z tego co wiem, istnieje jakiś software, który umożliwia latanie na zapisany punkt na mapie, czyli na takie współrzędne, geograficzne. Ale to jest software, który chyba trzeba dodatkowo dokupić, on jest płatny. Nie wiem, jak to działa, nie zgłębiałem tego tematu, natomiast to, co mamy, to, co oferuje nam tutaj DJI, to takiej możliwości latania z punktu do punktu nie ma. W czwórce, w tej konsoli, w tej aparaturze mini czwórka jest już antena zewnętrzna i ta antena zewnętrzna zdecydowanie poprawia zasięg. Tam mi się wydaje 5 km czy nawet 6 km byłoby tutaj do osiągnięcia. No w tym terenie znowu jest problem, bo musiałbym lecieć bardziej chyba, tam jest takie słone jeziorko, tylko tam nie chciałem lecieć, ponieważ tam są ptaki. Tam, może nie w tym słonym jeziorku, ale kawałek dalej jest rezerwat. Tam jest najróżniejsze ptactwo, a w tym słonym jeziorku są flamingi. No niech mi się taki flaming czy stado flamingów zerwie i no praktycznie po dronie, nie? Więc nie chciałem lecieć na to jeziorko, a tam wiem, że jest teren płaski i mógłbym tam spokojnie pewnie może lecieć dalej. Wzdłuż brzegu tego jeziorka, czy nawet jakby wlecieć nad to jeziorko. Natomiast musiałem wybrać inny kierunek ze względu właśnie na te ptaki. I wybrałem kierunek
dokładnie tam, tylko że tam jest miejscowość i tam się niestety teren podnosi i robi się górka. Tutaj nie ma idealnie płaskiego. To jest najbardziej płaski teren. Ten, co tutaj jest, to jest najbardziej płaski teren w okolicy. I jest jeszcze jedno miejsce, a mianowicie tam jest taka górka, która wyrasta z takiej równiny. Jakbym wszedł na tą górkę, to byłbym znacznie wyżej i w ten czas mógłbym polecieć. Ja kiedyś widziałem taki filmik, co prawda to było chyba w Pakistanie, nie wiem, czy to jest ta sama wersja oprogramowania, natomiast tam gość poleciał na 11 km. Gość poleciał na 11 km i miał jeszcze komunikację z tym dronem i dał mu sygnał do powrotu. Dron zaczął wracać, oczywiście nie wrócił na miejsce, ale przeleciał jeszcze jakieś 4 czy 5 km i wylądował na polu. I on tego drona potem znalazł. Czyli dron poleciał 11 000 metrów. Gdzieś tam wyczytałem, że nawet do 13 km można mieć jakby połączenie, czy ten sygnał powinien być odbierany, ale to prawdopodobnie są jakieś wzmacniacze. Ja nie mam takiego wzmacniacza, nie mam dodatkowej anteny, mam tylko sprzęt fabryczny. W 4 są te anteny zewnętrzne i to oczywiście zdecydowanie poprawia zasięg. Natomiast, no jak widać tutaj, nie? No przeleciałem 3600 metrów i jeszcze może bym zrobił ze 400, tylko to już było ryzyko, ponieważ nie bardzo wiedziałem, czy nie jestem za nisko po prostu nad tą górką. I tam są zabudowania, tam były zabudowania i tak naprawdę sprawdziłem różnicę poziomów tylko do tego miejsca, do którego tak naprawdę chciałem dolecieć, czyli 3200 metrów. I tam ta różnica poziomów to jest około 30 metrów, więc to było bezpiecznie. Ale tamten teren znowu rośnie, znowu się podnosi. Uważam, że no myślę, że to się udało, że test 3600 metrów, ponieważ moja wnuczka jest też zainteresowana dronami i w tej chwili nawet ma drona. Właściwie to powinienem zrobić osobny filmik, jaki dron dla 7-latki, czy dla 7-latka, bo to jest też ciekawe pytanie. I może z wnuczką zrobimy jakiś test, ponieważ będziemy w ten czas mieli 2 drony, 2 konsole, będziemy mogli jakoś to ogarnąć. Dzisiejszy test o poranku zakończył się sukcesem. Dron wrócił do domu z odległości 3600 metrów. Wydaje mi się, że nie była to najdalsza odległość, na którą ten dron mógł dolecieć. Dron mógł dolecieć prawdopodobnie jeszcze dalej, ale wznosił się teren, była górka, nie chciałem ryzykować, zawróciłem go. Tak naprawdę to dałem mu sygnał powrót do domu. I on ten sygnał odebrał i na tych 120 metrach on się nie obniżył, chociaż ja mam ustawione powrót do domu na 100 metrach, ale on się nie obniżył, on wracał na 120. I dałem mu sygnał, odebrał sygnał powrót do domu, wrócił do domu, cały i zdrowy, i jeszcze zostało mu około 40%, chyba niecałe 40% baterii, więc praktycznie mógł jeszcze lecieć z kilometr dalej i spokojnie wróciłby do domu. Czyli łączny dystans, który by przebył, myślę, że 8, może nawet 10 kilometrów jest do zrobienia tym dronem. Tylko muszą być naprawdę idealne warunki. Czy ja takie idealne warunki tutaj znajdę? Zobaczymy.